Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. A teraz nasi kolejni goście, Sasza i Żenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Was wiele łączy i trochę też dzieli. Te dwie historie są niby podobne, ale podobne ze względów zawodowych, natomiast troszeczkę na dwie różne historie się rozchodzą. Różni was też wiek. Doświadczenia twoje, Sasza, są trochę inne i już Żeni trochę z innej perspektywy. Zacznijmy od ciebie. Jak to się stało, że ty jesteś tutaj, jesteś w Polsce? No, wyjechałem do Polski, bo chciałem, po pierwsze to wyjechała żona pierwsza. Ja później za żoną, za dzieciakami i chyba ten wyjazd jeszcze był taki, jak to był szans taki zacząć żyć w innym kraju od zera. No. Ty przyjechałeś z Białorusi i na Białorusi ty zajmowałeś się, reprezentujesz taki bardzo ekskluzywny zawód, czyli ty jesteś inżynierem lotnictwa, tak? Czy dobrze to mówię? Czyli studia bardzo trudne, techniczne. I później pracowałeś w tym zawodzie u siebie? Pracowałem z 14-15 lat. Czyli twój status życia tam był zupełnie dobry. No, mniej więcej tak. I przychodzi moment, w którym żona mówi: stop, ja przyjeżdżam do Polski, ty jedziesz za rodziną. A twoja historia tego początku, Żenia, bo ty też jesteś inżynierem lotnictwa. I też studiowałeś na Białorusi czy w innym kraju? Tak, też na Białorusi z Saszej, prawda, mieliśmy różne studia, bo ja uczyłem się w Akademii Wojskowej, Sasza uczył się w Akademii Akademia to była po prostu lotnictwo. Lotniska. Tak, pracowaliśmy razem, tak. I wy poznaliście się w pracy, tak? A jaka jest między wami różnica wieku? 37 i 8 lat. 8 lat. 7, 8. No. To nie jest tak dużo. I który pierwszy wyjechał? Sasza? Ja wyjechałem. A jaka była twoja decyzja? Co było motywacją, żeby wyjechać z Białorusi? Słyszałem, że w Polsce lepiej. Postanowiłem się spróbować. Zadzwoniłem do Aleksa, wiedziałem, że do Saszy. Wiedziałem, że on jest tu. Po prostu zapytałem, czy jest możliwość pracy, czy po prostu chce spróbować. No, on zapytał swojego kierownika i zdecydowałem się zrobić. W Polsce. Tak, zdecydowałem się zrobić wizę i przyjechać tu. A co tam zostawiliście? Co ty tam zostawiłeś? Rodzin. Tęsknisz? Tęsknię.
I warto było? No, jestem już dorosły. Moi rodzice mnie wychowali. No, to już otwarty świat i mogę iść, gdzie zachcę. Ale rodzina moja na Białorusi, ja jestem tu. Czasami tak bywa. A jak jest, powiedz mi, z tym, czy oni mogą Ciebie tutaj odwiedzać, albo Ty możesz wracać na Białoruś? Tak, oczywiście. Mogę wrócić na Białoruś, mogę... Odwiedzasz ich, czy trochę się boisz? Nie boję się. Na razie jeszcze na Białorusi nie byłem, ale przyjeżdża do mnie moja rodzina i zawsze gdzieś wyjeżdżamy do Europy, bo ojciec jeszcze nie widział Europy tak dużo. No i planujemy krok po kroku wyjechać i zobaczyć Europę. A Ty coś zostawiłeś dla Ciebie wartościowego, czy wszystko, co dla Ciebie, co kochasz, jest tu? Ojciec i mama w Białorusi, a rodzina ze mną w Polsce. Tobie było troszeczkę łatwiej, że nie, no bo już był tutaj Alex, czyli Sasza, natomiast jak Ty przyjechałeś, no to przyjechałeś z tym zapleczem 14 czy 15 lat pracy w swoim sektorze i przyjechałeś tu i jak szukałeś pracy? Czy to był jakiś problem, czy były jakieś, nie wiem, bariery? No? No, był problem, były bariery. Po pierwsze, nie możesz rozmawiać na polskim języku. Nie wiesz, no po prostu nie wiesz, gdzie pracować. Zacząłem pracować na budowach, później na magazynach, no i później jak trafiłem do Scanii, do Polskiej Mechanika, już tam z 2,5 lata już tam w Scanii. Czy jak tam zacząłeś pracować, no bo Wy się też prywatnie razem pracowaliście w Białorusi, ale przyjaźniliście się też? Mieliśmy kontakt, tak żeby byliśmy tam, nie wiem, najlepszymi przyjaciółmi, to nie, ale zawsze mieliśmy stabilny, normalny, adekwatny kontakt. Czyli Ty też czyli Ty pracowałeś przyjechałeś do tej firmy, gdzie Sasza pracuje, tak? Tak, zaczynałem z tego. I czym się zajmowałeś w tej firmie? Czy dalej tam pracujesz? Ale czym tam się zajmowałeś, czy zajmujesz? Ja i dalej tam pracuję i mechanikiem samochodowym. Ciężarówki naprawiam. Bo wcześniej naprawiałeś samoloty, helikoptery. A to jest ta sama, tak? Ten sam schemat, czy trochę inny? Trochę inny, nie do końca. I tak i nie. Mechanika, ona jest mechanika, ale no, ciężarówka i śmigłowiec to jest dwie różne rzeczy. No dokładnie. A szukaliście pracy tutaj w swojej branży? No bo to jest naprawdę, macie taki bardzo wąski zawód i taki bardzo elitarny, powiedziałam, potrzebny. Na przykład mogę opowiedzieć swoją historię, że naprawdę szukałem, wysyłałem CV, ale to jest adekwatne, to jest normalne, nikt cię nie przyjmie, jeżeli ty nie znasz polskiej mowy. Chociaż podstawowej polskiej mowy, temu... Polskie i jeszcze zawsze angielskie. No, Teraz angielskie. Jeszcze angielskie, tak. I nie wiem, jeszcze ciężko powiedzieć, bo taki ciężki temat, jeszcze różnice w dokumentacji, bo mamy swoje świadectwa inżynierskie, ale nie są białoruskie świadectwa, a w Polsce są inne. To Unia Europejska to wszystko inaczej, to wszystko trzeba przerobić, przetłumaczyć, dostać nowe świadectwa prawdopodobnie. To jest bardzo ciekawa branża, ale wymaguje dużego wkładu siły, no i możliwe, nie wiem, finansów też, bo nie tak łatwo wszystko od zera zacząć w branży lotnictwa.
Ale z drugiej strony branża lotnictwa jest pewnie, no więcej się też zarabia, mam takie wrażenie. A jak szukałeś pracy, czy szukaliście pracy, czy to miało znaczenie, że jesteście obywatelami Białorusi, na przykład w kontekście jakiegoś szpiegostwa, czy, no bo jednak no, to jest taka dość newralgiczna infrastruktura zawodowa. Chyba nie. Przeszkadzała wasza narodowość? Absolutnie nie. No, szczerze mówiąc, że nie miałem rozmów na ten temat, bo jak wysyłasz CV i w CV wpisane, nie wiem, A2 polski, no to już ten CV odkładałem gdzie indziej. No. A w ogóle, jeśli już jesteśmy przy tym wątku, to czy zawodowo mieliście jakieś problemy, czy spotkaliście się z jakimś rodzajem, nie wiem, nieprzychylnych komentarzy, że jesteście z Białorusi, coś odczuliście? Nie było tak. A u Ciebie, że nie? To cały czas pracy mojej w Polsce nigdy tego nie słyszałem i pracowałem w taksówce. I Alex też pracował w taksówce i zawsze żadnych konfliktów na tej podstawie ja na przykład nie miałem. Słyszałem różne historie, ale nie byłem nigdy uczestnikiem tych historii. Czyli wy nie doświadczyliście absolutnie w żaden sposób i nie czujecie, że nie wiem, że jesteście jakoś nie u siebie? Czy czujecie trochę? Ja nie czuję. No, na przykład ja czuwam, że jestem nie u siebie, że jestem cudzoziemcem i... Obcokrajowiec, Tak, nie mam paszportu i tak, tyle. ja nie mam polskiego paszportu i też to nakłada swoje problemy, że mamy te urzędowe problemy otrzymania karty pobytu, ale wiem, że nie jestem Polakiem. Na czas teraźniejszy, ale dużych problemów naprawdę z tym, że ja jestem Białorusinem, w Polsce nie mam. Czyli teraz się w pracy rozdzieliliście i czym ty się zajmujesz teraz? Teraz pracuję w spedicji. Pracuję w spedicji jako speditor-dyspozytor. No i też to z międzynarodowego środowiska mamy ludzi z Ukrainy, z Polski. Pracujemy całym takim zespołem naszym. Żadnych problemów na podstawie nacjonalnej nie mamy. A u ciebie jak jest Sasza, co ty robisz? Bo ty dużo pracujesz, prawda? No tak. No, pracuję mechanikiem, ja powiedziałem wcześniej. Naprawiam po prostu samochody, ciężarówki. Też no, żadnych problemów w kolektywie no, ja nie mam. A jak jest z poukładaniem sobie no w ogóle wszystkiego od początku? Bo kto chciał bardziej przyjechać, ty czy żona do Polski? To chyba, jak to powiedzieć? Wspólna decyzja, czy jednak jej? Można powiedzieć, że wspólna. Nie? A jak, co dalej, tak? Co jest waszym takim celem, jeśli chodzi o cel zawodowy? Bo czy to jest już ok, czy jednak chcielibyście, to może od Saszy teraz zacznijmy pracować w tym swoim zawodzie, czy nie? No, zawsze chcesz coś więcej, nie? Nie wiem. Muszę powiedzieć, co ja chciałby... Co ty chciałbyś, tak? Coś, nie wiem, zacząć swoje prace, ale swoje. Też coś z transportem, z mechaniką, nie wiem, warsztat albo to transportowa firma,
coś takiego. Czyli jakby w stronę logistyki, ekspedycji i mechaniki, tak? No, jak mówicie mi o tym, co wy robiliście, to zastanawiam się, czy w Polsce pewnie są, bo tu ja się nie znam na tym sektorze, jakby prywatne takie hangary do naprawy helikopterów, no bo coraz więcej osób te helikoptery też ma, tak? Ale to tak jakoś mi przyszło do głowy. A u ciebie, jak ty byś się chciał rozwijać? W którą stronę? Bo jesteście ambitnymi ludźmi, no młodzi, fajni, ambitni ludzie, którzy naprawdę wiele potrafią. Pracuję teraz w transporcie, w spedicji. Ta branża mi się bardzo podoba i chcę po prostu rozwoju w tej branży. Możliwe się mnie uda coś wykombinować, żeby być samodzielnym speditorem albo po prostu mieć więcej doświadczenia w tej branży i postarać się zarobić jak można więcej, bo w tej branży bardzo dużo finansów, można tak powiedzieć. Skończyliście elitarne studia, wykonywaliście na Białorusi elitarny zawód, natomiast tutaj prowadziliście taksówkę, zajmowaliście się innymi rzeczami, niekoniecznie do których są wasze kwalifikacje potrzebne. Czy to wam jakoś w jakiś sposób dotykało was, że musicie zaczynać od zera, Sasza? Nie do końca rozumiem. No bo tam zajmowałeś się naprawą helikopterów, tak? I przyjechałeś do Polski i zaczynałeś od bycia kierowcą taksówki. No tak. Czy to dla ciebie był jakiś taki skok, że musiałeś trochę się obniżyć loty, no bo jednak zajmowałeś się czymś zupełnie innym? No takiego skoku nie było, bo nie wiem. Jakoś psychologicznie to wyglądało tak, że musisz z czegoś zacząć, nie? A ty jak się czujesz, Żenia, z tym, że jednak musisz trochę zacząć znowu od początku? Szczerze mówiąc, że jak na Białorusi byłem młodym specjalistą i skończyłem studia, pracowałem tylko, nie pamiętam, 4 lata w tej firmie na lotnisku i też tam byłem młodym specjalistą i nie miałem na Białorusi swojego mieszkania, miałem tylko swój samochód i jak przyjechałem tu, wiele dla mnie się nie zmieniło, bo nie osiągnąłem jeszcze tego, czego mogłem osiągnąć na pracy w Białorusi, swoją pracę. Na razie też zaczynałem to tu od zera. A dlaczego, no, jak już jesteśmy przy tobie, to kontynuuj. Dlaczego twoim zdaniem Polska jest lepszym miejscem do życia niż Białoruś? Każdy z tych dwóch krajów ma swoje plusy i minusy. I po prostu tak się postanowiłem, wiedziałem, że w Polsce poziom życia troszeczkę większy. Ludziom może czasami łatwiej się daje osiągnąć coś nowego, otworzyć biznes. No i po prostu się postanowiłem. Zagrałem w kasino i przyjechałem tu. No to była, dla mnie to była łatwa decyzja.
Sasza, a na ciebie jakoś, na twoje decyzje miał wpływ to, nie wiem, ten białoruski reżim, jakby ta sytuacja geopolityczna, wojna w Ukrainie i to wszystko, to jakoś miało wpływ na te decyzje też? Wszystko miało wpływ. Z polityką ja też nie do końca, jak to powiedzieć, nie to wygląda, jeżeli ktoś z sąsiedzi przyjdzie i będzie tam coś tam robić w innym domie, tak? I mnie to naprawdę nie podobało się. Ten start, o starcie już mówiliście, ale to dlaczego to jest też twoim zdaniem lepsze miejsce do życia? Możesz się tu bardziej rozwijać, na przykład biznesowo? Tak. Pierwsze z biznesem to łatwiej. Po pierwsze. Drugie, no, Polska też mentalitet. Менталітет. No, mentalitet taki dużo też podobny jak i w Białorusi i taki nie było tak ciężko na przykład jak wyjechać do innego kraju, gdzie język, po pierwsze to język też dużo podobny, mentalitet też dużo podobny. Z takiej prywatnej strony, ty masz tutaj rodzinę i dzieci, a u ciebie jak to wygląda? Я mam dziewczynę, Polką. Polkę? Tak. I bardzo fajna rodzina, bardzo fajna dziewczyna. No i to właśnie się dopasuje na to, że na przykład Białorusiny i Polaki mają bardzo duże podobieństwa, mentalitet praktycznie ten sam, ci sami ludzie. Słyszałem, że Niemcy są inni, ale Polacy i Białorusiny bardzo są podobni, naprawdę. I to odczuwam i czuję się jak w domu, ale nie w domu. I też mogę dodać, że na przykład jak już zacząłem spotykać się ze swoją dziewczyną, byliśmy randki i jak zaczynasz mówić, że jesteś Białorusinem, to ludzie się cieszą, że jesteś Białorusinem. To praktycznie, o, to swój Białorusin, też nasi ludzie, nasi. Ale mogę powiedzieć tak, że bardzo dużo Polaków nie do końca rozumieją, czym jest Białoruś. Do końca bardzo dużo ludzi myślą, że to jest taka duża wioska. Ale jak zaczynasz opowiadać, że ceny w sklepach te same, że można przyjść do sklepu jak, nie wiem, Media Market, Media Expert i dostaniesz w tych samych cenach wszystko to samo. Telewizory, odkurzacze, no nie wiem. I jak wyjeżdżasz, po prostu troszeczkę masz inną kulturę, ale nie do końca. Praktycznie bardzo duże podobieństwo pomiędzy dwoma krajami, naprawdę. Ja jeszcze nie miałam okazji, nie byłam na Białorusi, ale też słyszałam, że jest w drugą stronę, że jak wy z Białorusi chcieliście tutaj przyjechać, to że do autokarów ktoś strzela na granicy. Też takie jakieś pojawiały się legendy i narracje, żeby tu nie wjeżdżać tylko, tak? Żeby tutaj się nie pojawiać. A ty, Sasza, za czymś na tej Białorusi tęsknisz? Czegoś ci brakuje takiego stamtąd? Jakiegoś miejsca, nie wiem, zapachu, czegokolwiek? Nie, Nic cię nie ciągnie? nie, naprawdę nie. To czyli tam cię nie ciągnie, sprawę mamy zamkniętą, a tutaj jak już jesteś, mówiłeś o języku, że to był problem, nie znałeś polskiego, miałeś trochę inne kwalifikacje, chociaż zdolności mechaniczne z pewnością duże.
Co było jeszcze tu barierą? Bo to są formalizmy, to jest tak jak mówił Żenia, przystosowanie dyplomów, to jest służba zdrowia. Jak na przykład ze służbą zdrowia? Tylko prywatnie trzeba korzystać, czy można się dostać do lekarza? Można. W firmie mamy jak to medyczne kontrakty, tak? Firma. tak. I никаких problemów z lekarzami nie mamy. Czyli dzięki pakietowi jakiemuś firmowemu. A z czym jest jeszcze problem dla Białorusina, który jest w Polsce? Z czym? Czy komunikacja dalej, czy co jeszcze? Chyba jeden problem to jest dokumenty. Polska biurokracja. Ale co, dokumenty te na pobytowe, czy jakieś... bo ja słyszę też od was, od kolejnych osób, że te dokumenty jednak związane ze studiami, że tutaj jest jakiś problem. Nie miałem takiej okazji jeszcze, po prostu, żeby powiązać swoje studia tu w Polsce. Jedyne co, że po prostu wiedzą, że mam wyższe wykształcenie, w firmie mojej wpisane mam wyższe wykształcenie, dyplom, nie wiem, 26 dni urlopu, standardowo, mam wszystko standardowe, a co dotyczy naszej branży lotniska, no to ja na przykład nie do końca nie wiem naprawdę jak ciężko ogarnąć, zrobić te nowe dokumenty. Nie sprawdzałem tego. Biurokracja. Biurokracja, tak. No to słuchajcie, czego wam wobec tego na te dalsze lata, no fajnie, że jesteście, tak? I życzyć. Sasza, o czym ty marzysz? No marzysz o czymś na pewno. Ciężko powiedzieć. No to jakbyś miał czarodziejską różdżkę, to nie wiem, pieniędzy, zmiany mentalności, czego ci życzyć? Myślałem, że pierwsze to otrzymać obywatelstwo polskie. To najpierwsze. To ja ci życzę, żebyś miał obywatelstwo polskie, tak? Także to jest szczere życzenie, a Żenia tobie? Rozwoju w karierze, po prostu czuć się dopasowany do wszystkiego, no, naprawdę dostać to obywatelstwo, żeby mieć możliwość dalszego rozwoju. No to tak, wszystko okej. A powiedzcie mi, bo to jeszcze jednak, ty mi powiedziałeś o swojej dziewczynie, to ja jeszcze muszę to pytanie. Co Polska wam dała, w sensie takim mentalnym, nie tego zawodu, co ci, bo tobie dziewczynę dała, narzeczoną dziewczynę, tak? Tak. Miłość spotkałeś. Spotkałem miłość, tak. Ciężko mi powiedzieć, co Polska dała. Dała możliwość pracy, możliwość życia, rozwoju. Jakieś swobody, nie? Swobody zawsze miałem i mam swobody. No nie wiem. Dała możliwość poczuć się inaczej w innym kraju. Po prostu, że inni ludzie, chociaż i bardzo są podobni, ale inni ludzie, inny kraj, inne tradycje. Polska bardzo ciekawy, fajny kraj, naprawdę. A tobie, Sasza, co dała ta Polska? Spokój jakiś ci dała, czy co? No bo z miłością to ty tu przyjechałaś. No chyba tak. Jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, jak to będzie wyglądać, ale jakiś spokój, jakaś taka, no, odczucie takie swobody, no nie wiem, coś takiego, coś tak wygląda. Chyba też może tego rozwoju. No słuchajcie, rozwoju wam życzę i tego, czego sami sobie życzycie wobec tego i bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy również.